Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w mikołajkowym odcinku. Nie bez powodu jest mój strój, ponieważ świętujemy przygotowania do Bożego Narodzenia. Jutro są Mikołajki, jeszcze mamy czas, żeby zrobić sobie piękne ozdoby. Ozdoby świąteczne, ozdoby na choinkę, ozdoby nas. Można sobie zrobić czapkę Mikołaja na szydełku, można zrobić piękne ozdoby domu i co ważne, możemy jeszcze też zdążyć zrobić własnoręcznie prezenty świąteczne. Ale to już najwyższy czas, żeby się za to zabrać. Dzisiaj chciałabym Was zachęcić do wspólnego szydełkowania takich świątecznych gwiazdek. One tutaj, może tego nie widać, ale widziałyście to na początkowych filmikach, jak one pięknie błyszczą, ponieważ to są gwiazdki z połączenia włóczki bawełnianej z włóczką cekinową, z taką nicią cekinową. Przygotowałam ją sobie tutaj, co prawda w innym kolorze. To jest włóczka, taka nić cekinowa, pięknie, cudownie mieniąca się, cudownie błyszcząca, która jest dostępna w różnych odcieniach. Można sobie taką nić błyszczącą z cekinkami dodać do dowolnej włóczki i na przykład zrobić sobie taką lekko glamour chustę, albo bluzeczkę, albo czapkę, albo szalik. Zostawiam Wam namiary na nią w opisie, bo oczywiście jest dostępna w moim sklepie internetowym. Chciałabym też w tym krótkim wstępie przypomnieć Wam, że na tym kanale jest cała playlista świąteczna. Zostawiam Wam link oczywiście w opisie, żeby było Wam łatwiej znaleźć. Jak sobie klikniecie na ten link z playlistą świąteczną, to zobaczycie mnóstwo tutoriali, które już powstały. Są szyszki, które można zrobić na szydełku i powiesić sobie na choinkę albo udekorować stół. Są skarpetki, takie mini skarpetki, które też są w formie bombek. Wzorów na śnieżynki jest kilka. Jest też, przygotowałam sobie tutaj z boczku, na przykład wzór na, jeżeli wolicie szydełkować ze sznurka, na taką sznurkową podkładkę. Ona się przydaje, ja ją wykorzystuję zawsze na święta. Jak z piekarnika wyciągamy te najbardziej gorące rzeczy, gorące brytwanny z pieczoną rybą, to ja sobie na środek stołu właśnie na obrus kładę taką podkładkę. Ona się przydaje jako łapka kuchenna, no i ma ten uroczy motyw choinki, a to jest tak łatwe do zrobienia, że naprawdę serdecznie polecam. Więc playlistę świąteczną zostawiam Wam w opisie. Zajrzyjcie koniecznie, może jeszcze coś przyjdzie Wam do głowy. Może zrobicie komuś na prezent na przykład koszyk w kształcie głowy Mikołaja. Uwielbiam go, jest cudny. Może zrobicie taką czapkę, która również jest nagrana, jest pełen tutorial na tę czapkę. Możesz ją zrobić też, jeżeli nie masz włóczki odpowiedniej w domu, to zapraszam oczywiście po włóczki do mojego sklepu internetowego. Uwaga, uwaga, ponieważ odpowiednie na taką czapkę mikołajową również mam. To jest włóczka Aksamitek, czyli ta pluszowa włóczka, która tutaj nam daje takie miękkie i pluszowe wykończenie, a to jest włóczka Yarn Art Shetland w kolorze czerwonym, z której zrobisz resztę. Zabieramy się powoli do pracy. Ja Was gorąco zachęcam do tego, żeby jeżeli macie czas, albo właśnie nawet jeżeli nie macie czasu, ale potrzebujecie takiego wyciszenia przedświątecznego, w tym harmidrze, w tym zakupowym szaleństwie, w tym ogólnym szaleństwie, które przez najbliższe dni nas wszystkich czeka na pewno, to taki wieczór z szydełkiem na pewno Was wyciszy, na pewno Was uspokoi. Ja tę terapię stosuję od lat i wierzcie mi, że ona działa. A jeżeli przy okazji na przykład, powiedzmy, z poliestrowego sznurka ombre powstanie przy okazji tego Waszego wieczornego relaksu jakaś piękna torebka, którą będziecie mogły podarować mamie, siostrze, przyjaciółce albo sobie samej, to tym lepiej, prawda? A teraz już nie przeciągam. Zabieramy się za nasze urocze, błyszczące śnieżynki. Zapraszam na film. Do zrobienia takich właśnie śnieżynek, błyszczących, pięknych śnieżynek, wykorzystałam dwie włóczki. Pierwsza to jest włóczka Orisa, to jest włóczka bawełniana, merceryzowana bawełna, która ma taki gładki, delikatny, można też powiedzieć, błysk, a druga to jest ta nić, która robi największą robotę, czyli Yarn Art Pilots, i to jest taka nienachalna w tych cekinach nitka, bo zobaczcie, te cekiny nie są jakoś nie wiadomo jak gęsto. Tutaj jest dopiero następny, ale dodaje takiego właśnie delikatnego błysku, delikatnego blasku. Zabieramy się do pracy. Ja sobie przygotowałam szydełko w rozmiarze 4 mm.
Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka, łapiemy obie nitki i przeciągamy przez lewą dłoń. Zawijamy 2 razy na 2 środkowych palcach, kładziemy na mały palec, dokładamy długą końcówkę i to jest nasza taka pozycja startowa. Wkładamy szydełko pod te 2 nitki, następnie za palca wskazującego pobieramy, przeciągamy pod tymi 2 nitkami, pobieramy jeszcze raz i przeciągamy pod pętelką. I to jest nasze podwójne magiczne kółko. Ono ma 2 oploty w środku, więc bez problemu będzie można przy samej śnieżynce na koniec obciąć te włóczki i na pewno nic nam się nie spruje. Rozpoczynamy od wykonania 5 oczek łańcuszka. Następnie słupek w magicznym kółku, czyli narzucamy nitkę na szydełko, wbijamy się w środek tego magicznego kółka i wykonujemy tutaj słupek. Te 5 oczek łańcuszka na początku udaje nam pierwszy słupek i 2 oczka łańcuszka rozdzielające. Wykonujemy 7 słupków rozdzielonych 2 oczkami łańcuszka. To będzie udawało już pierwszy, tutaj mamy drugi. Rozdzielamy 2 oczkami łańcuszka, robimy trzeci słupek w magicznym kółku, 2 oczka łańcuszka rozdzielające, czwarty słupek w magicznym kółku, 2 oczka łańcuszka rozdzielające, kolejny słupek i tak pracujemy, aż będzie tych słupków 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Jeszcze jeden. 7. I teraz na chwilkę zdejmujemy, trochę rozszerzę sobie pętelkę, żeby mi nie uciekła. Zdejmujemy na moment szydełko i teraz zamykamy magiczne kółko. Z tej strony patrzymy, gdzie jest ta początkowa nić i tutaj mamy te 2 oploty w środku. Jeden wychodzi gdzieś z tyłu, a drugi wychodzi z tych środkowych oczek i właśnie ten z tych środkowych oczek nas interesuje i zaciągamy go. Obie nitki pilnujemy, żeby zarówno tą cekinową, jak i tą drugą. Następnie wolną końcówką zamykamy już maksymalnie albo zostawiamy dziurkę w środku, to już zależy jak nam się bardziej podoba. Szydełko wraca na oczko, ta końcówka na razie niech sobie tam będzie, potem ją obetniemy. I teraz pamiętamy, że było do zrobienia 7 słupków rozdzielonych 2 oczkami łańcuszka, więc tutaj też nie możemy zapomnieć o tym, żeby te 2 oczka łańcuszka rozdzielające zrobić. Teraz przechodzimy do trzeciego oczka łańcuszka początkowego. Raz, 2, 3. Kto ma problem, bo się ten łańcuszek poskręcał i nie widać, to można policzyć od tyłu. Tu jest raz, 2 i 3. I robimy oczko ścisłe. Oczkiem ścisłym zamykamy okrążenie. I teraz mamy takie przygotowane przestrzenie stworzone z tych oczek łańcuszka i w tych przestrzeniach będziemy pracować, będziemy tworzyć słupki. Zatem oczkiem ścisłym przechodzimy do pierwszej przestrzeni i w każdej z tych przestrzeni będziemy robić dokładnie 3 słupki, natomiast te trójki od siebie będziemy rozdzielać 3 oczkami łańcuszka. Zatem rozpoczynamy od 3 oczek łańcuszka, które będą udawały nam pierwszy słupek i jeszcze 2 słupki w tej samej przestrzeni. Raz i 2. Następnie 3 oczka łańcuszka rozdzielające. Następna przestrzeń, tutaj 3 słupki. Raz, 2 i 3. I znowu 3 oczka łańcuszka, 3 słupki. I tak pracujemy do końca okrążenia.
Mamy zrobione, już obrobione wszystkie te przestrzenie. Zobaczcie, jak cudnie się te delikatne cekinki błyszczą. Oczywiście nie zapominamy o ostatniej trójce oczek łańcuszka i wykonujemy zamknięcie ponownie w trzecie oczko łańcuszka początkowego. Możemy sobie, kto ma problem, zlokalizować pierwszy prawidłowy słupek, nad nim jest oczko, natomiast jedno oczko na prawo to jest trzecie oczko naszego łańcuszka i wykonujemy tutaj oczko ścisłe. Gdzieś mi się nitka złota tam chce zaplątać. Oczko ścisłe wykonane. I teraz przed nami ostatnie okrążenie. Zobaczcie, jakie to jest proste. Przechodzimy oczkami ścisłymi ponownie na przestrzeń. I robimy to w ten sposób, że wbijamy się w kolejne oczka, czyli teraz oczko nad słupkiem i wykonujemy oczko ścisłe. Już jesteśmy kawałek dalej. Następne oczko nad kolejnym słupkiem. Oczko ścisłe, już jesteśmy dalej. I ostatnie oczko ścisłe na przestrzeń. I jesteśmy w przestrzeni. Teraz będziemy już tworzyć tylko i wyłącznie naszą piękną falbankę. Robimy to w następujący sposób. Pierwszy taki płateczek, powiedzmy, raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i półsłupkiem przyszywamy to w przestrzeń, czyli wracamy do przestrzeni i robimy półsłupek. Teraz 5 oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4 i 5 i przyszywamy półsłupkiem w tej przestrzeni. Pilnujemy, żeby to, co nam tutaj się faluje, żeby to było po prawej stronie, bo jak widziałyście przed chwilą, może się tutaj coś tutaj powyginać. Pilnujemy, żeby to było po prawej stronie od nici. I robimy półsłupek. I następnie znowu 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, 3 i przyszywamy półsłupkiem w tej przestrzeni. I mamy pierwszy płatek naszej gwiazdki gotowy. Teraz musimy przejść na kolejną przestrzeń. I jak to robimy? Oczkami ścisłymi przechodzimy nad tymi 3 słupkami. Jeżeli tutaj Wam oczka zasłoniły, to sobie przesuwamy, żeby zobaczyć, gdzie mamy tutaj słupek i nad nim jest oczko. Oczkiem ścisłym już przechodzimy. Następne oczko oczkiem ścisłym przechodzimy. Następne oczko oczkiem ścisłym przechodzimy i ostatnie oczko ścisłe w przestrzeni. Jesteśmy w przestrzeni, powtarzamy kroki z tego płatka, czyli raz, dwa, 3. Półsłupkiem przyszywamy. Raz, dwa, 3, 4, 5. Półsłupkiem przyszywamy. Raz, dwa, 3. Półsłupkiem przyszywamy. I teraz znowu oczkami ścisłymi przechodzimy na kolejną przestrzeń. Najpierw są 3 oczka ścisłe nad słupkami, a ostatnie oczko ścisłe jest w przestrzeni. Co teraz? 3 oczka łańcuszka przyszywamy półsłupkiem. 5 oczek łańcuszka przyszywamy półsłupkiem. 3 oczka łańcuszka przyszywamy półsłupkiem. Z tym na pewno sobie poradzicie, więc my się spotkamy już na zakończeniu okrążenia. Mam ostatnią przestrzeń. Raz, dwa, 3. Półsłupek. Raz, dwa, 3, 4, 5. Półsłupek. I raz, i 2, i 3. I półsłupek. I teraz sprawa wygląda tak. Albo chcemy, żeby to była taka dekoracja płaska gdzieś tam do położenia na stole, albo chcemy, żeby można było ją powiesić na choinkę. Oczywiście można przyczepić sobie jakieś takie standardowe zawieszki, natomiast ja jeszcze pokażę, w jaki sposób zrobić sobie taki właśnie sznureczek. Mamy tutaj do dyspozycji ponownie oczka nad słupkami, więc ja się wbijam tu w środek, tak mniej więcej nad tym drugim słupkiem.
robię oczko ścisłe i zobaczcie, jestem dokładnie pomiędzy. I teraz wyciągam szydełkiem do góry taką część włóczki, która będzie odpowiednia na zawieszkę. Szydełko zostaje na miejscu. Bierzemy nożyczki, obcinamy. W tym momencie również obcinam sobie ten środkowy sznureczek, środkową włóczkę. Przy samej robótce zrobiłam podwójne magiczne kółko, więc absolutnie się nie boję, że mi się cokolwiek tutaj spruje. I teraz ja sobie łapię tą pętelkę, którą tutaj mam, i tę końcówkę i na jeden raz związuję je ze sobą, żeby zabezpieczyć tę pętelkę, żeby ona się nie przesuwała. Jeden raz związujemy, uważamy, żeby żadnego płatka tutaj nie zahaczyć. Mocno zaciągamy. I teraz ta końcówka na wewnętrzną stronę idzie i tutaj pod kilkoma oczkami muszę sobie zorganizować malutkie szydełko, żeby było mi wygodniej. Pod kilkoma oczkami chowamy tę końcówkę, obcinamy ją, no i mamy naszą gwiazdkę gotową. Taka bawełna nie wymaga, według mnie przynajmniej, krochmalenia, natomiast jeżeli chcecie to zrobić, na przykład tym krochmalem takim gotowym, ługa, to jak najbardziej można to zrobić. Na następny sezon, jeżeli uznacie, że Wam, nie wiem, się tam zażółciło, czy coś w tym stylu, można wyprać, wysuszyć i używać na nowo. Myślę, że naprawdę takie choinkowe dekoracje ręcznie robione są przeurocze. Ręczę, że każdy będzie Was pytał, skąd je macie i czy to zrobiłyście samodzielnie. Zobaczycie, jakie będziecie dumne, jak będziecie mogły powiedzieć, że tak. Ja już Wam serdecznie dzisiaj dziękuję za to wspólne szydełkowanie. Mam nadzieję, że taki delikatny, drobny, krótki wzorek Wam się spodoba i że u Was również jeszcze do świąt zdążycie zrobić, że u Was powstaną również takie właśnie choinkowe albo i niechoinkowe dekoracje. Dzięki serdeczne za dzisiaj. Wszystkiego dobrego ode mnie. Do zobaczenia.